Podjechał zwykły żołnierz i zastrzelił go. Nie żołnierz SS, żołnierz Wehrmachtu. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku History Story z wyjątkowego, zatrzymanego w czasie miejsca, dokładnie z wieży dawnego ewangelickiego poniemieckiego kościoła z XVIII wieku. Tylko ta wieża została. Kościół po wojnie został rozebrany. Lutomia Górna. Chodzi o to, aby Wam pokazać w pewnym odzwierciedleniu i zatrzymanym czasie kwiecień 1945 roku, a więc właśnie miasteczka z kościołami niemieckie, wsie czy inne jeszcze zabudowania, w których toczyły się te historie. A dzisiaj będę opowiadał o tym, jak wyglądało zachowanie SS-manów wobec swoich ofiar w kwietniu 1945 roku. Zarówno na froncie wschodnim, jak i na froncie zachodnim. Chodzi o to, że mieli szansę pomagać, mieli szansę zamknąć rozdział morderczy i mieli szansę uratować ludzi. Nie musieli zabijać. Za 5:12, kiedy kończyła się III Rzesza, mogli zachować się godnie. Ale nie wszyscy tak uczynili. Grupa więźniów maszeruje z filii niemieckiego obozu koncentracyjnego Buchenwald. Część grupy zabrali SS-mani do stodoły, a część zostawili na deszczu. Albo o niej zapomnieli, albo po prostu nie chcieli jej prowadzić. W każdym razie jeden z Polaków, Rokietnicki, zorientował się, że wraz z kapo, który był przychylny, jest szansa wymaszerować całą grupą. Że oni nie zobaczą, nie przychodzą do nich. Więc ruszyli w deszczu marszem w głąb miasteczka, przechodząc koło takiego kościoła właśnie jak ten. I za tym kościołem stało stanowisko niemieckiej artylerii przeciwlotniczej. Zatrzymał ich żołnierz, kapitan. Zapytał się, dokąd idą. Powiedział, że idą do innego obozu. I ten Rokietnicki poprosił tego żołnierza niemieckiego Luftwaffe o jakiś papier, że on ich puścił i że idą do obozu Weizenbach. I ten żołnierz ich wystawił. I to było szczęście, bo za jakieś 2 kilometry nadjechały auta z SS-manami, którzy już byli zorientowani w sytuacji i czuli oddech Shermanów na karku. I rozpoznali jednego z nich. To był jeden ze zwyrodnialców w Buchenwaldzie. I on zapytał Rokietnickiego, dokąd idziesz? On stanął i zameldował, że do Eisenbach. A po co? Nie wiem, taki mam tutaj rozkaz od waszego wojska. Ten SS-man był na tyle zawistny, że poszedł do miejscowego urzędu pocztowego, w którym był telefon, zadzwonił do plebanii kościoła, pastor przyszedł i zawołał tego żołnierza, kapitana artylerii, i ten zapytał, czy to prawda. Ten żołnierz powiedział, że tak, że to prawda. I wtedy ten SS-man, zorientowawszy się w sytuacji, że jeżeli zabije tylu ludzi i trupy zostaną, a być może za godzinę albo 3 wyjdą Amerykanie i rozszarpią ich na miejscu, będą go ścigać, mimo że chciał zamordować, jednak chęć życia była silniejsza. Powiedział, odejdź, idźcie. I poszli. Ale byli tacy, którzy mordowali do samego końca, do godziny, pół godziny przed wejściem Rosjan czy Amerykanów. Zdarzało się, że któreś kluby piłkarskie kupowały zawodnika na przykład za świnie. Każdy istotny ruch i decyzja prezydenta była konsultowana astrologicznie.
Władza to jest coś, co niszczy człowieka. Jedziemy z bombą po prostu od razu. Nie bójmy się powiedzieć tego wprost, on był po prostu seksoholikiem. Jest crazy. Roił sobie, że jest wcieleniem starogermańskiego króla. Częste mycie skraca życie. A czego mycie? Było takie bardzo głębokie przekonanie o tym, że to może pomóc wygrać wojnę. Stalin nie pił wódki, Gruzin z pochodzenia miał pić wino. Brutus najprawdopodobniej był nieślubnym synem Cezara. Jestem osobą z natury wesołą i miłą i bardzo nie chcę się uśmiechać, opowiadając o tym wszystkim. To nie jest trochę fajne wiedzieć. Każdy człowiek ma w sobie potencjał do tego, żeby zdradzić. Nie każdy ma, ja nie mam. Piątka z historii. Premiera we wtorek 14 kwietnia o 21:00 tylko na History Channel. Maszerujemy przez niewielkie miasteczko. Wieża kościoła, bielone domy. Wiosna, już kwitną jabłonie i grusze. Niemcy różnie reagowali na nas, jeżeli chodzi o ludność. Byli tacy, którzy po cichu kładli na krawężnikach kawałek chleba, albo sera, albo masło, wędlinę. Ale SS-mani nie pozwalali. Kopali i jeszcze powiedzieli, że ich rozstrzelają. Byli tacy, którzy przybiegli lżyć. To młodzi hitlerowscy patrioci, którzy jeszcze w kwietniu 1945 roku wierzyli w Hitlera. Chcieli nas rozszarpać. Mieli w rękach pręty, mieli kamienie. Ale nasz sierżant SS, zawodowy morderca, odgonił ich, wyciągnął pistolet i powiedział, żeby nas nie ruszać. Nie zrobił tego z litości, ani przyzwoitości. Po prostu chciał tym Niemcom pokazać, że on tu jest panem życia i śmierci. Zrobił to z próżności, bo zaraz, kiedy weszliśmy na zabudowania wielkiego folwarku, 2 więźniów usiadło przy studni. Było wiadro, chciało się napić. I on to zobaczył. Zawołał miejscowego z Hitlerjugend i powiedział: chodź, pokażę ci zabawę. 2 więźniów wepchnął do studni. Wpadli. Zaczęli pływać w tym okrągłym cerblu i pokazywać, żeby ich uratować, żeby wyszli, bo się utopią. A on takim bosakiem do ściągania belek, kiedy jest pożar, zaczął podtapiać tych więźniów. Ten młody chłopak, blondyn z Hitlerjugend, śmiał się do rozpuku. Rechotał, aż echo tego pustego, wstrętnego śmiechu odbijało się po ścianach folwarku. Wreszcie nasz sierżant SS Schmidt stwierdził, że musimy ruszać dalej. Amerykanie są blisko. Wyciągnął granat, rzucił do studni. Tylko jęk i głuchy huk. Ruszyliśmy dalej na północ. I za godzinę prosto w nas wjechał amerykański Willis. Schmidt nawet nie zdążył uciec. Amerykanie złapali go i zapytali nas, czy gut. Powiedzieliśmy, że nie gut. Murder. Straszny. Amerykanie powiedzieli, w takim razie zastrzelimy go. Ale jeden z nas, znając niemiecki, perfekt, powiedział do Schmidta, że zaprowadzimy cię teraz tam, gdzie jeszcze 2 godziny temu zamordowałeś naszych kolegów. I Amerykanie zapytali, co do niego mówimy. Wytłumaczyliśmy na migi, zgodzili się. Podjechała ciężarówka, kilkunastu z nas, w tym ja, czyli pan Franciszek Słowik, który to relacjonuje, wskoczyliśmy na ciężarówkę i Amerykanami pojechaliśmy na gospodarkę. Ten z Hitlerjugend, jak zobaczył nas, od razu odbezpieczył broń i strzelił sobie w łeb. Jego mózg rozprysł się tylko na ścianach kuchni. Niemka zaczęła lamentować, ale od amerykańskiego żołnierza dostała wpysk i kazał jej się zamknąć. Schmidta przyprowadzono nad studnię, a tam pływały kawałki rozczłonkowanych naszych kolegów. Kazali mu się rozebrać. On zaczął płakać. Mówił, że ma dzieci, że ma żonę. Ten amerykański powiedział żołnierz, że ci na dole też mieli w tej studni żonę i dzieci. Schmidt nie chciał się rozebrać. Amerykanin strzelił go kolbą, ogłuszył. Kazał nam go rozebrać. Myśmy to zrobili z ochotą. I tak półprzytomnego wrzuciliśmy do studni. Schmidt w tych kawałkach rozczłonkowanych ciał, które wcześniej zamordował granatem, po prostu się utopił. Zemsta naprawdę smakowała. Zemsta była najsłodsza ze wszystkich uczuć,
jakich wtedy doznałem po 5 latach poniewierania, strachu, pogardy i bicia przez Niemców. Były przypadki, kiedy arcykaci, arcymordercy, jak komendant piekła Auschwitz-Birkenau, Rudolf Hess, chcieli się wybielić. I opowiadali, zeznawali po wojnie, na procesie, pisali w wspomnieniach totalne kłamstwa. Ale nie do końca kłamstwa. Komendant Auschwitz-Birkenau zeznawał, że kiedy podjęto Marsz Śmierci w styczniu 1945 roku przed Armią Czerwoną, sam wydał rozkaz, aby nie zabijać więźniów niezdolnych do pracy, aby oddawać pospolitemu Volkssturmowi i oni mają się nimi zajmować, zamykać ich w jakichś aresztach albo w piwnicach, dawać jeść. Że jechał drogą w kierunku zachodu i cały czas widział rozstrzelanych więźniów. Niektórych jeszcze broczyła ciepła krew, czyli ten mord musiał być wykonany kilkanaście minut przed nim. W pewnym momencie, kiedy stoi nad rozstrzelanymi ciałami więźniów, usłyszał znowu strzały. Kazał kierowcy zawrócić, który podjechał i zobaczył, jak zwykły żołnierz na motocyklu strzelił do więźnia, który został w tyle i oparł się o taki pieniek. Nie miał siły iść. Podjechał zwykły żołnierz i zastrzelił go. Nie żołnierz z SS, żołnierz Wehrmachtu, sierżant Wehrmachtu. Powiedziałem do niego, jak śmiesz do niego strzelać? Co cię interesują więźniowie? Nie jesteś w SS, nie jesteś nadzorcą w obozie. On bezczelnie zaczął się śmiać, wspomina Hess, i powiedział, a co ty masz do mnie? Co masz do mnie do gadania? Ja nie jestem pod twoją jurysdykcją. Nie wytrzymałem, wspomniał Hess, otworzyłem kaburę i palnąłem mu w łeb. Wielu ludzi uważa to za wiarygodne. Nie jest wiarygodnym to, że wydał rozkaz niezabijania. Ten człowiek przez 5 lat istnienia obozu rządził największymi katami, zwyrodnialcami i mordercami i nie zatrzymywał ich przed ścianą śmierci, przed wepchnięciem ludzi do komór gazowych. A zastrzelił tego sierżanta Wehrmachtu tylko dlatego, że on złamał świętą rzecz. Jaka była? Jaką był rozkaz? Rozkazano według Hessa nie strzelać. Więc zabił go dlatego, że złamał rozkaz i przede wszystkim był bezczelny do podpułkownika SS. Dlatego dostał kulę w łeb. To samo by się stało, gdyby kazał mu rozstrzelać więźnia. A ten sierżant by odmówił. Wtedy też by go zastrzelił za niewykonanie rozkazu. Ale był przypadek w jednej z filii Gross-Rosen, gdzie odmówiono zabicia więźniów. Kraj się sypał w gruzach. Trzecia Rzesza przegrywała wojnę. Różne formacje były stwarzane, wypychane, wkładane w luki frontu, a także do pilnowania. I w jednej z filii Gross-Rosen do pilnowania użyto marynarzy, których ściągnięto gdzieś właśnie z Bałtyku. I oni pilnowali więźniów. Przyszedł w kwietniu Gruppenführer SS i kazał temu marynarzowi rozstrzelać 2 więźniów, którzy według Gruppenführera zbyt wolno pakowali magazyn do ewakuacji. I ten marynarz odpowiedział mu, jestem marynarzem, jak widzisz po uniformie. Ja nie strzelam do bezbronnych ludzi, ja biję się z żołnierzami. Nie jestem mordercą. Masz strzelać, bo zastrzelę ciebie. I wyciągnął z kieszeni pistolet. Marynarz zarepetował karabin i wymierzył w SS-mana. I to samo zrobił jego kolega. SS-man nie miał wyboru, ale żeby pokazać swą siłę, podszedł i sam zabił tych bezbronnych więźniów. Nie odpuścił tym marynarzom. Za 2 dni pod barak, w którym spali, przyjechał pluton SS. Wyciągnął ich, zdarł dystykcję, załadowali do wozu. Nikt ich już potem nie widział. Ale można było odmówić. Choć to były przypadki bardzo, bardzo znikome.
Przedstawiciel niemieckiego Czerwonego Krzyża opowiada w swoich pamiętnikach pewną scenę z niewielkiego miasteczka III Rzeszy z kwietnia 1945 roku. Opowiada, że widzi, jak w rowie siedzi około 9 więźniów w pasiakach. Przykryci są kocami. Podchodzi do nich kapral SS i kijem tłucze, bije. Oni ledwo zasłaniają się rękoma, a on bije. Słychać łamanie kości. Za chwileczkę wyciąga kaburę z pistoletu. Odbezpiecza pistolet. Krzycze: halt, stój, obraca się. Co ty robisz? Po co ich zabijasz? Powiedział do mnie: ja wiem, to są biedni ludzie. Ja im współczuję. Ale gdy zostawię ich w rowie, umrą z głodu. Będą cierpieć. Dlatego postanowiłem ich zastrzelić. Takie SS-mańskie dobre serduszko i miłosierdzie. Powiedziałem mu: zwariowałeś, jesteś szaleńcem. Za chwilę się to wszystko skończy. Człowieku, zatrzymaj to. Obok widzę kolumnę. Około 1000, może 1500 więźniów. Przed kolumną wóz. Wóz ciągną więźniowie, ledwo żywi. 8 mężczyzn. Na wozie napakowane kufry, walizy. I na pierzynach siedzi jakaś baba. Pytam się tego kaprala, co to w ogóle jest? On odpowiada do mnie, że to żona wysokiego rangą oficera SS. I muszą ją wieść i o nią dbać, bo ona cierpi. Myślę sobie, chyba nikt bardziej nie cierpi niż ci ludzie. A z jakiego powodu cierpi? Kapral odpowiada mi znowu dobrodusznie. Cierpi z powodu niestrawności. Pan rozumie, za dużo zjadła rodzynków. Cytat. To był obłęd. On tych więźniów się zastrzelił. Kolumna ruszyła, a przedstawiciel niemieckiego Czerwonego Krzyża uratował tych ludzi. Oni potem poświadczyli przed Amerykanami, że tego człowieka należy oszczędzić. Ale od 1943 roku do ręki w mundurze, która zabijała do samego końca, dochodzi inna ręka. Ręka gospodarcza. Ręka w garniturze. Szytym, luksusowym garniturze na miarę przez naprawdę wybitnych krawców. Garniturze, spod którego wychodzi mankiet jedwabnej koszuli. Garniturze przemysłowca. Teraz sobie wyobraźcie, że w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen, który miał ponad 120 filii, wszczęto śledztwo wobec zakładów Kruppa w Miłoszycach. Tam też była filia. Bo była potężna śmiertelność więźniów. Tak wysoka, że aż zainteresowało to władze główne obozu. Więzień 2338 zeznawał po wojnie w protokołach, że był tłumaczem przy tym śledztwie. I wyszło, że przedsiębiorcy niemieccy mieli żal do SS-manów, że zbyt mało naciskali na więźniów, aby potroić produkcję. SS-mani byli katami i mordercami. To oni mieli do nich jeszcze pretensje, że za mało. Zaczęli dogadywać się na boku z kapo, z funkcyjnymi, dawać im na boku pieniądze, wódkę, czekoladę, żeby oni nadgonili tą produkcję, mordując tych ludzi. I tak działało to wszystko do samego końca, do ostatnich godzin przed wejściem Amerykanów, Anglików czy Armii Czerwonej. Jan Kowalczyk, więzień Buchenwaldu. Niesamowity, silnie psychiczny człowiek. Niezwykły kombinator. Skombinował przed wyjściem z obozu ubranie cywilne. Na nie nałożył pasiak. I kiedy nadarzyła się okazja, zobaczył taką niepewność konwojentów, pasiak zerwał i w ubraniu cywilnym z kolumny wyskoczył prosto na ulicę. Przed taki budynek. I do tego miał jeszcze skombinowaną fajkę, tytoń i zaczął palić. Kiedy kolumna zaczęła ruszać, jeden z SS-manów spojrzał na niego i powiedział: hej, ty, stój! Kowalczyk udawał, że to nie jego, idzie dalej. Ten podbiegł, złapał go tutaj za ramię i mówi: do kolumny!
A dlaczego mam iść do kolumny? No przecież jesteś więźniem. Oszalałeś? Jestem pracownikiem. Pracuję w zakładach zbrojeniowych w Wienie, bardzo ważnych dla przemysłu niemieckiego, abyśmy wygrali wojnę. I mówię do niego czystą Niemczyzną. Niemożliwe, ty byłeś więźniem. A skąd w życiu? Nie byłem. SS-man zgłupiał, ale kolumna się oddalała. Jego instynkt i ślepe posłuszeństwo nie mogło dalej pozwolić mu rozmawiać z Kowalczykiem, ani też strzelać na ulicy, bo wyszła niemiecka rodzina z tego budynku. Zaczęli wychodzić ludzie, zaciekawieni całą sytuacją. Pognął do kolumny i pomaszerował. A Kowalczyk z ciśniętym gardłem odszedł kawałek dalej i podchodzi do niego żołnierz Wehrmachtu, który pyta go, czy nie poczęstowałby go ogniem. Żołnierz Wehrmachtu obserwował całą sytuację. Być może uwierzył SS-manowi, że jest Kowalczyk z obozu, ale o nic nie pytał. Wziął zapałki, poklepał po ramieniu i poszedł. A Kowalczyk przeżył. Pan Izydorczyk wspominał, że obok w kolumnie szedł SS-man, który cały czas zabijał, cały czas mordował. Ktoś się schylił po buraka w polu, kula w łeb. Ktoś przykląkł, kula w łeb. Ktoś chciał oddać potrzebę fizjologiczną, kula w łeb. Ktoś opadł z sił, od razu strzelał. I nagle wjechały amerykańskie czołgi. To ten sam bohater, który tak szastał ludzkim życiem, tak mordował, był przebrany w ubrania cywilne i klęknął przed więźniami i powiedział: koledzy, ratujcie mnie. Jakiś obłęd. Myśmy wskazali Amerykanom tak. Wyszedł amerykański żołnierz, miał taki pistolet bębenkowy. Cały magazynek wpakował w tego skurwysyna. Trup na miejscu. Nie mieliśmy jedzenia, więc poszliśmy do niemieckich chat, do domów, do mieszkań. Poprosić, a raczej zabrać. Amerykanie nam na wszystko pozwalali. Otwieramy szafy, tam wszystko było pozamykane. A w tych szafach, Jezus Maria, w tych szafach eleganckie, piękne ubrania ze sklepów z Warszawy, z ulicy Elektoralnej. Okazało się, że ten niemiecki gospodarz miał 2 synków w Warszawie, w Polsce podczas okupacji. I synkowie przysyłali łupy do mamy i do taty. Dziwactwa najpotężniejszych. Jemu należałoby po prostu wręczyć foliową czapeczkę. Był po prostu seksoholikiem. Crazy. Największe zdrady. Każdy człowiek ma w sobie potencjał do tego, żeby zdradzić. Nie każdy, ja nie mam. Wróżby, które zmieniły historię. Każdy istotny ruch i decyzja prezydenta była konsultowana astrologicznie. To nie jest trochę fajne wiedzieć. Piątka z historii. Premiera we wtorek 14 kwietnia o 21:00 tylko na History Channel.